Chyba ktoś zasłabł, skoro przyjechała kareta. Możecie sobie wziąć i przejechać się do takiego miejsca, które się nazywa Porta Marina. Pochmurne, ale ciepłe. Dzisiaj jest 19 maja 2024 rok. Znajduję się na terenie Parku Archeologicznego w Ostii Antycznej. Zapowiadało się ładnie, a jednak nie jest tak ładnie. Jest pochmurnie, jest ciepło. Jak widzicie, jestem w krótkim rękawku i trochę padał deszcz, ale to nic nie szkodzi. Deszczyk jest taki zdrowy deszczyk. Po deszczu wszystko rośnie. Będę spacerować i parę słów zamienię z Wami. Otóż na moim kanale Mandziare Łewki ukazują się przepisy, które dodaję na moje kanały w języku angielskim, więc zapraszam Was na te przepisy. Dlaczego mówię w języku angielskim? Dlatego, że głównym językiem kanału jest język angielski, ale przepisy są tłumaczone na różne języki. I jak ja Was przekierowuję na te, muszę patrzeć pod nogi, na te przepisy, to od razu Wam się ukazuje przepis w języku polskim. Na tym kanale Mandziare Łewki już mam prawie 23 000 subskrypcji. Chciałabym poprosić Was o wsparcie mojego nowego kanału właśnie w języku angielskim, nawet 2 kanałów, które nazywają się Delicious Witch Olga. Tam Was przekierowuję i proszę o subskrypcję, o zostawianie łapkę w górę, o zostawianie komentarzy. To wszystko jest pomocne w promowaniu danego filmu. No i oczywiście zapraszam Was na drugi taki kanał angielski, który nazywa się Appetizing Recipe. Smaczne przepisy. Też tam Was proszę o oglądanie, o komentowanie, o subskrybowanie kanału. Jestem tutaj na terenie tego parku archeologicznego. Idę taką fajną uliczką. Zobaczcie, jakie duże kamienie są. Normalnie olbrzymiaste. To są kamienie starożytnych Rzymian. Miasto Ostia Antica powstała w IV wieku przed Chrystusem. I tutaj był port, który przyjmował statki z żywnością, no i ta żywność była rozprowadzana do miasta Rzymu. Fajnie się tak spaceruje, bo pokropił deszczyk i teraz takie powietrze jest świeżutkie. Widzę, że tutaj w niektórych miejscach trawa już odrosła, bo muszę Wam powiedzieć, że oni przychodzą tu i koszą tą trawę, ale ostatnio mieliśmy deszcze, no i ta trawa rośnie jak grzyby po deszczu, bardzo szybko. Zresztą kto ma ogródek, to wie, jak wyplewi jedną grządkę, idzie na drugą, to już jak dochodzi do trzeciej, to z tej pierwszej już wychodzą duże chwasty. I tak tutaj jest na terenie tego parku. Gdzie skoszą, dojdą do ostatnich miejsc, to już w tych pierwszych miejscach już trawa urosła, że szok. Ale jest tu cudownie. Dzisiaj tak pięknie śpiewają ptaszki. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? I dzisiaj nie mamy tutaj przelotów samolotów, bo Ostia Antyczna leży 4 km od Fiumicina. No i jeżeli trasy samoloty mają nad Ostią Antyczną, to latają z częstotliwością co 3 minuty. Wtedy jest taki szum, że szok. Ale to nie zawsze jest. Mitrody serpenti. O, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj tak. Tutaj jakiś pan przyszedł i tutaj tak to wygląda. Teraz Wam przybliżę to. Tam w końcu jest taki wąż. Serpente to wąż, ale niestety nie mogę dobrze tego nagrać. Trochę Wam nagram to, co jest przede mną. Pięknie jest w tym parku archeologicznym, bo to jest normalnie jedno z najbardziej zachowanych miast rzymskich, starożytnych Rzymian. Także muszę Wam powiedzieć, że tutaj jest tyle zakamarków, że ja tutaj wchodzę co jakiś czas i co jakiś czas odkrywam nowe rzeczy.
Także no, zapraszam Was. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjedzie z kamerką, to nawet w te 3-4 godziny wszystkiego nie zobaczy, bo tutaj naprawdę jest bardzo dużo do zobaczenia. Jeżeli ktoś czytał trochę na temat parku archeologicznego w Ostii Antycznej, to wie, że ten park ma 120 hektarów i po prostu jeszcze wszystkiego nie odkryli, ale jest, no to jest jedno duże miasto starożytne. Tak wygląda moje, można powiedzieć, opakowanie na moją kartę do parku archeologicznego. Kupiłam sobie to, takie to się nazywa kustodę i tutaj właśnie z takim słonikiem. No i piszę tutaj Ostia Antyczna, Ostia Antica, Parco Archeologico. Ojejku, mówię wam, jak ptaszki pięknie śpiewają, cudownie. Cudownie i cudownie tu wyglądają te maki, papaveri. Mak po włosku to papavero, maki papaveri. Zobaczcie. W ubiegłym roku też byłam, jak tak pięknie kwitły maki. Zaraz sobie zrobię fotkę tutaj, ale jeszcze wam pokażę. Znajduję się przed teatrem starożytnych Rzymian, ale już nie będę wchodzić do tego teatru, bo ja już kilka razy wchodziłam i wam nagrywałam z góry, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, to niech zobaczy sobie poprzednie moje filmy. Tam pokazuję. Ale jest naprawdę piękny, jest czynny od ponad 100 lat. Co to znaczy czynny? To znaczy, że latem przyjeżdżają artyści i dają swoje przedstawienia, koncerty, spektakli. Tak chyba ktoś zasłabł, skoro przyjechała karetka. No na pewno, bo pierwszy raz w życiu widzę karetkę na terenie Borgo di Ostia Antica. Ktoś albo się czuje źle, o tak, czuje się źle, bo karetka dojechała tutaj i na pewno będą musieli udzielić pomocy. No wiadomo, różni ludzie przyjeżdżają z różnymi tymi, albo ktoś nogę skręcił. No nie wiadomo, co się stało komuś. Ale widzicie, jak wygląda karetka włoska, trochę inaczej. Trochę ludzi się zebrało, żeby zobaczyć, co się stało. Także jak widzieliście, przyjechała karetka udzielić pomocy komuś. Nie widziałam, żeby ktoś miał nogę skręconą, ale nie wiem, siedział jakiś pan i coś mówił. To była jakaś grupa zagraniczna, bo wcześniej koło nich przechodziłam, mówili w innym języku, nie wiem, czy po norwesku, czy po angielsku. No ale jak widzicie, można szybciutko wezwać karetkę i karetka przyjeżdża, udziela pomocy. Ale wracając do tematu, jeszcze raz dziękuję wam za te wsparcia moich nowych kanałów angielskich. Dziękuję za subskrypcję, oglądajcie mnie, co jakiś czas wam robię takie luźne live'y z moich spacerów tutaj na terenie Borgo di Ostia Antica. No, muszę stanąć, bo rzeczywiście ja teraz skręcę nogę no i widzimy się na jakimś przepisie. Teraz wam udostępnię przepis na fajne ciasto, które możecie zrobić na Dzień Matki. Mam w zanadrzu inne przepisy, bo wiadomo, do tej pory nagrałam ich bardzo dużo. Prawdopodobnie udostępnię wam jakąś zupę, możliwe szczawiową, mam botwinkę, mam bardzo dużo fajnych przepisów, bo jak wiecie, jak większość ludzi wie, którzy są na moim kanale, że ja działam już od 5 lat i nagrałam ponad 1000 przepisów, 1000 filmów, a w tym około 1000 przepisów, bo też są filmy takie pouczające, takie informujące, jakieś tam live'y, to wszystko się liczy do mojej działalności na YouTube. Także możliwe, że wam udostępnię w tygodniu jakąś fajną zupkę, jakieś fajne ciasto. Będę odnawiać te przepisy, bo przepisy nie tracą na ważności. Wiadomo, że jak jest przepis, to może być i 500 lat i jest dobry przepis. Także jak zaczynałam, to miałam bardzo małą ilość ludzi zapisanych, a nagrywałam super przepisy, więc te przepisy będę wam odnawiać. Nie zdziwcie się, że zobaczycie mnie czy w ciemnych włosach, czy w jasnych, czy w ogóle będę miała podcięte włosy.
dlatego że te przepisy nagrywałam w Polsce, w mojej kuchni, a teraz mieszkam w Rzymie, a mieszkałam chwilowo w Polsce. Dla osób, które nie wiedzą, powiem jeszcze, że we Włoszech mieszkam 35 lat. W tym roku mija 35 lat, w lipcu minie. No, to tyle. Jeszcze raz Wam dziękuję, że jesteście na moim filmie. Dziękuję za te subskrypcje i widzimy się na przepisie. Pa! Taki busik możecie sobie wziąć i przejechać się do takiego miejsca, które się nazywa Porta Marina. Przejazd takim autobusem, busikiem kosztuje 5 euro. Oprócz tego płacicie za bilet. Ale warto przejechać się, dlatego że po prostu macie później drogę powrotną z tamtego miejsca i no i macie dużo do zwiedzania. Zaoszczędzacie czas. A park archeologiczny jest bardzo duży, tak jak wcześniej powiedziałam, ma 120 hektarów i to jest bardzo duży teren. Jak przyjedziecie tutaj do parku archeologicznego swoim pojazdem, a najlepiej przyjechać wcześniej z rana, to będziecie mieć tutaj gratis parking, nie płacicie za ten parking. Jeżeli ktoś przyjedzie swoim kamperem, to też może się tu zaparkować.